Partnerem odcinka jest aplikacja eSIM Saili, a partnerem wyprawy jest ambasada Szwecji w Warszawie. Moi drodzy, zaczynamy kolejny szwedzki odcinek. Tak naprawdę wszystko, co Wam tu już pokazywaliśmy, pokazujemy i będziemy pokazywać, kręci się wokół jednego niewielkiego miasta. Skellefteå, północ Szwecji. Skellefteå zwana wrotami do Laponii. No więc wybraliśmy miejsce, niespecjalnie szukając go długo. No po prostu tak tu jest. Wybraliśmy miejsce, które idealnie wpisuje się w opowieść o tym. Będziemy mieli jeziora, będziemy mieli rzekę, będziemy mieli w końcu Bałtyk i Zatokę Botnicką i będziemy mieli te nieprzebrane lasy. No będziemy mieli północ, mamy północ w najczystszej postaci. A za chwilę pokażę Wam, jak względne może być postrzeganie różnych rzeczy. No jest tutaj lato, ale szczerze mówiąc, nie jest mi specjalnie ciepło, kiedy wicher zacznie wiać. Ale niektórym najwyraźniej jest nie tylko ciepło, ale i gorąco. Jesteśmy teraz w miejscu doprawdy niezwykłym. Jesteśmy w czymś, co można by określić mianem miasta w mieście. Otóż częścią Skellefteå jest ta właśnie osada o nazwie Bonstan. Jest to dawne miasteczko kościelne. Te budynki są z XVIII wieku najczęściej. O co chodzi? Chodzi o to, że północna Szwecja jest regionem bardzo słabo zaludnionym i to się przez wieki nie zmieniło. Kiedyś trzeba było, to był obowiązek, uczęszczać na mszę, chodzić w niedzielę do kościoła protestanckiego. Ale ustanowiono specjalne prawo. Każdy, kto miał ten kościół nie dalej niż 10 kilometrów, był zobowiązany do coniedzielnych odwiedzin kościoła. Jeśli natomiast kościół był w odległości między 10 a 20 kilometrów, można było chodzić do kościoła co drugą niedzielę. Natomiast jeśli mieszkało się od kościoła 20 kilometrów i więcej, można było do tegoż kościoła chodzić co trzecią niedzielę. No, ale chodzić. To były prawdziwe wyprawy. No. Wyobraźcie sobie zimą tutaj zasuwać 30 kilometrów. Zatem ci ludzie, którzy podejmowali taki trud i taką wyprawę, no nie mogli tego zrobić w ciągu jednego dnia. Nie mogli przybyć do kościoła i wrócić. Właśnie dla nich zbudowano takie miasteczko. To było gościnne miasteczko, gdzie ci wszyscy, którzy pokonywali długi dystans, by do kościoła dotrzeć, mogli tutaj przyjechać wcześniej, przenocować, uczestniczyć w nabożeństwie, a potem znowu przespać się i wrócić do domu. No i to wszystko zostało i to wygląda tak, jak wyglądało przed wiekami. No, zmieniło się bardzo niewiele. Główna ulica to dzisiaj asfalt i mamy latarnię, ale to wszystko to jest przykład wspaniałej, zabytkowej, drewnianej architektury. Niektóre z tych domostw można zwiedzać, no i musimy to uczynić, byście i wy mogli zobaczyć, w jak skromnych warunkach przemieszkiwali, spali niegdyś kościelni pielgrzymi. No bo mamy tutaj jedną izbę i mamy tak naprawdę jedną ławę, na której można było spać. Reszta spała na ziemi pokotem, część spała w stajniach, na sianie. No tak, przyjeżdżano tutaj w lecie bryczkami, do których były zaprzężone konie, a zimą saniami. No jest tutaj jeden kominek, można było coś zagotować, można było coś zjeść, napić się czegoś ciepłego. Ale zobaczcie, to wszystko wygląda tak, jak wyglądało kiedyś. Bez prądu, bez bieżącej wody. Pierwsza taka kościelna wioska powstała tutaj już w roku
1600, we wspomnianym XVIII stuleciu, zaczęto stare domy zastępować nowymi, a ostateczny kształt temu nadano w roku 1830. Więc tak naprawdę nie ma tutaj nic młodszego niż z roku 1830. Co jest również niezwykle ciekawe, świątynia nie leży przy samej owej wiosce. No jest kilometr stąd mniej więcej. No ale cóż to jest kilometr dla ludzi, którzy musieli tutaj przyjść z odległości 30 czy też 40 kilometrów. No więc logiczne jest, że teraz celem naszym będzie rzeczony Kościół. Idąc do kościoła, jeszcze kilka ważnych informacji. Takowych dawnych kościelnych wiosek w całej Szwecji zostało do dzisiaj 16. Domów tu w tej jest 114. One są w rękach prywatnych i nie można dokonywać w nich żadnych zmian. Na przykład nie można doprowadzić prądu, nie można doprowadzać bieżącej wody. To jest po prostu dziedzictwo historyczne i ma zostać tak, jak zostało. No i położenie tego miejsca przecudne, no bo jesteśmy nad rzeką. Miasto Skellefteå, rzeka Skellefteåven. Ona wypływa z serca Laponii i wpada tu niedaleko do Zatoki Botnickiej. Cudo północnej przyrody i cudo północnej drewnianej architektury w jednym. Oto wnętrze rzeczonej świątyni. Forma, w jakiej ją podziwiamy dzisiaj, powstała w roku 1799. Wtedy właśnie ów budynek wzniesiono, ale to nie znaczy, że wcześniej nie było tu innej świątyni. Była od czasów średniowiecznych, ale to, co widzimy, to właśnie ów rok. Zresztą widzimy nieco więcej, no bo mamy na przykład przy ołtarzu pastora, który naucza, a w zasadzie szkoli parę młodą, najwyraźniej przed ślubem. Co nieco podsłuchaliśmy, widzieliśmy, co robią. Tak, ten pan z kolczykiem w uchu, co widzieliśmy z bliska, to pastor, a to jest młoda para. No i teraz a propos formy, niezwykle charakterystycznej dla protestantyzmu, dla protestanckich świątyń, czyli w zasadzie czystość owej formy. Poza ołtarzem, poza amboną, kazalnicą, mamy tu oczywiście krzyż, mamy kilka obrazów, ale tak naprawdę gołe ściany. Nie ma owego natłoku różnych zdobień, co zresztą również nam się podoba w barokowych kościołach, nie tylko w Hiszpanii i we Włoszech, również u nas dostrzec można. Kościół wielki, jak na protestanckie standardy, ale jak już wiecie, to była jedyna świątynia dla wiernych w okolicy kilkudziesięciu kilometrów. Nie lekceważcie również miejscowego mostu, który leży bardzo blisko kościoła. Pochodzi on z roku 1737 i do niedawna cieszył się sławą najdłuższego drewnianego mostu w Szwecji. W tej chwili jest, zdaje się, drugi co do długości. Tak, rok 1737. Ruch po nim odbywa się wahadłowo, no ale nic dziwnego. Kiedy go projektowano i oddano do użytku, łączył on tak samo jak i teraz dwie części miasta, ale wówczas poruszały się po nim konie, bryczki, powozy, a w tej chwili jeżdżą po nim auta. 1737 rok. Z samego centrum miasta nad wybrzeże Bałtyku jest 15-20 minut jazdy niespiesznej, gdyż jesteśmy w Szwecji i jeździmy zgodnie z przepisami. No i jesteśmy właśnie nad Bałtykiem, rzecz jasna, Zatoka Botnicka. Ale tym razem to nie morze jest naszym celem, lecz coś, co stoi tuż przy nim. Idziemy mianowicie tam. W Szwecji, zresztą tak samo jak i u nas, coraz modniejsze jest sięganie po produkty wytwarzane przez małych producentów, przez rzemieślników. No i to jest właśnie
jeden z przykładów takiego miejsca. Mamy tu mini browar, który zaopatruje przeważnie tylko najbliższą okolicę. Ale pod tym samym dachem mamy coś jeszcze. Miejsce nazywa się Kuriovikens i mamy tutaj oprócz mini browaru również destylarnię, w której produkowane są sznapsy oraz wytwórnię ginu. Wszystko na niewielką rzemieślniczą skalę. Sznapsy aromatyzowane, więc przeróżne rzeczy. No zobaczcie, to jest ostra z Meksyku się wywodząca papryczka habanero na przykład. Tutaj mamy korzeń gencjany. We Francji pije się takie aperitify gencjanowe, gorzkawe, ale bardzo dobre. Tu mamy kminek. Mamy mnóstwo rzeczy. Herbata oolong. Ale jeśli chodzi o gin, to oczywiście dopuszczalne są różnego rodzaju fantazje, które zależą od producenta, ale zawsze robi się infuzję i podstawą każdego ginu, niezależnie od tego, czego jeszcze się doda, są dwie rzeczy. To jest mianowicie jałowiec, ziarna jałowca, a tutaj ziarna kolendry. Bez tych dwóch rzeczy nie ma ginu. Miejscowi prawdopodobnie jako jedyni, na pewno w całej Szwecji, a być może i na świecie, dodają do swojej ginowej kompozycji jeszcze czegoś. Czegoś, co znamy świetnie. Co to jest? To są suszone owoce jarzębiny. Ja pamiętam z młodości jarzębiak. To w ogóle zniknęło. W zasadzie mamy takie multum jarzębiny i nic z tym nie robimy. No, zdarza się, że podają marynowaną jarzębinę gdzieś do dziczyzny, ale przecież, zobaczcie, to jest droga, którą należy puścić. Teraz jeszcze jedna rzecz. Jak wiecie, w Szwecji mamy system Bolaget, czyli państwo dystrybuuje alkohol. No więc w takich miejscach można pić to, co tutaj jest wytworzone w miejscowym barze, ale prawo o tyle się zmienia, że są już dopuszczalne wyjątki i można sobie kupić w niektórych z tych miejsc na miejscu butelkę. To miejsce czeka właśnie na stosowne pozwolenie, bo normalnie jest to dostarczane do systemu Bolaget i tam można flachę nabyć, ale próbować na miejscu, czemu nie? Moi drodzy, oto pan Mats, jeden z właścicieli, Mr. Mats, if can I try one of your schnapps and one of your gin, is it possible? Of course you can. So we start from a schnapps, yes? Yes. What kind of schnapps it is? This one goes very well with, for instance, fish or surströmming. Surströmming? Yes. Ah, ha, ha, ha. It has to be very aromatic thing. It is anise and dill. That's Yes. what I have in. And a bit of oak. And a bit of oak. Yes, this is the color. Yes. So if we are talking about the category of grappa, this is barricada, means barrique thing. Oh yes. Okay. Beautiful, because it's strong, Thank you. but also mild. It's not very aggressive, not oppressive. Flavor, yes, fully mouth of flavor. Yes, very good with also surströmming, but ordinary strömming as well. Stack Yes. strömming is Yes. okay as well. Yes. Okay. And herring. And herring. Yes. And gin, please. Ważna uwaga jeszcze, to jest w temperaturze pokojowej. Jeśli alkohol jest zbyt zimny, to temperatura zabija jego złożoność. Więc to jest maskowanie. Często zamrażarka jest maskowaniem tego, jaki ten alkohol jest. Stormiga. Windy. Wind, yes, storm. Yes. Windy. Of course, juniper, of course, coriander, but very beautiful bouquet. Very beautiful bouquet. Doprawdy wyborny gin, aż żal go pić z tonikiem.
Fantastic Thank you. gin. Drodzy Państwo, świat kiedyś w pewnym sensie był prostszy. Wiadomo było, że gin robi się w Wielkiej Brytanii, że whisky to Szkocja, Irlandia, bourbon to Stany. Ale to się zmieniło. Szwecja jest jednym z pionierów tego ruchu małych, kraftowych, rzemieślniczych destylarni. Tutejszy gin, tutejsza whisky to już nie jest żart. To są wyroby, które zdobywają światowe nagrody. To jest po prostu siła pasji. Thank you very much for your patience, for the possibility to be here. Thank you once more. Tak, skol. Thank you very much. Destylaty zaostrzają apetyt. Pan w destylarni raczył powiedzieć, że ów sznaps doskonale pasuje do surströmminga, czyli kiszonego śledzia. A ja pozwoliłem sobie wspomnieć, że również stekströmming byłby nie od rzeczy. No i właśnie przede mną stekströmming, czyli smażony bałtycki śledź. Bardzo rzadko to robimy. Tutaj to jest potrawa fundamentalna. Jedna z fundamentalnych rzeczy. Wiatr. Złapałem to pod pachę, więc nie wszystko uleciało. Leciutki, widzicie jaki leciutki, chrupiący chleb. To nie zostanie porwane, gdyż to jest znacznie cięższe. No więc mamy kawałki śledzia, które zostały opanierowane, zostały usmażone. Tradycyjnie spoczywają na maślanym pire ziemniaczanym. Do tego brusznice, drzemik z brusznic. To wszystko jeszcze polane zrumienionym masłem. No i powiew nowoczesności, czyli to mianowicie. To jest piklowany fenkuł, a jego kolor pochodzi od kurkumy. No i to jest taki powiew nowoczesności. Ale najważniejsze jest, moi drodzy, to. Jak ja uwielbiam smażone śledzie. To jest rzecz prosta i wspaniała. Więc zróbmy sobie tutaj kombinację kompletną. Czyli ziemniaczki, koperek, drzemik brusznicowy, chrupiące, maślane, doskonałe. Można by rzecz taką robić i u nas, a robi się to niestety nader rzadko. Bałtyckie śledzie. Mamy też Bałtyk, mamy też śledzie. Stekströmming. Więcej stekströmminga, bardzo proszę. Kącik partnerski. A teraz słów kilka o partnerze naszego odcinka. Jest nim aplikacja eSIM Saili, która idealnie sprawdza się w podróży. Korzystając z niej macie dostęp do pakietów internetowych w 200 destynacjach i możecie wybrać pakiet taki, który jest dla Was dogodny. Możecie to jeszcze zrobić w Polsce, by po przylocie gdzieś nie szukać rozpaczliwie budki z miejscowymi kartami telefonicznymi. Możecie również kupić pakiet globalny. Wówczas to, gdy podróżujecie na przykład dookoła świata, w ogóle nie zastanawiacie się nad przełączaniem na lokalny pakiet mobilny. Aplikacja eSIM Saili ma wbudowaną blokadę reklam. A reklamy, jak się szacuje, to 30% danych mobilnych. Zatem jesteście o 30% danych mobilnych do przodu. Z kodem Maklowicz otrzymacie 15% zniżki na wszystkie pakiety danych. Szczegóły w opisie filmu. Koniec kącika partnerskiego. Zdumiewającym jest proces, jaki ostatnimi laty przeszła szwedzka, ale też w ogóle skandynawska gastronomia. No bo surowość północnej przyrody, pewnego rodzaju ograniczoność lokalnych produktów, ale to jest właśnie siła. Siła polegająca również na tym, że to, co tutaj dostaje się na talerzu, jest właśnie tym, czym jest. To są rzeczy podobnie skonstruowane jak tutejsza architektura, czy też tutejsze wzornictwo. Bez zbędnych
ozdobników, bez wywijasów, najświeższe, prawdziwe rzeczy. I nawet tak małe miasto jak Szeleftia, 30 000 mieszkańców, ma adresy gastronomiczne, które słyną w całym kraju. Oto najważniejszy z nich. Restauracja o nazwie Brygargatan i tam właśnie zbierzamy. Przez trawę, bo tu wolno. No i mam przed sobą całą kombinację miejscowych spécialité de la maison. Moi drodzy, wygląda przecudnie, a jakie jest piękne w opowieści. Miejscowy chleb od tych pań, który pamiętacie, mam nadzieję, z pierwszego odcinka. Oto on, usmażony na maśle, do tego domowy majonez, do tego miejscowy kawior, trochę szczypiorku i cytryna, jakże proste i jakże pięknie wyglądające. To jest wariacja na temat bardzo słynnego szwedzkiego dania, przystawki, stworzonej w latach 50. XX wieku, o ile sobie dobrze przypominam. Tost Skagen. Skagen to jest port rybacki w Danii, no ale kiedyś to było jedno państwo, pamiętajcie, Unia Kalmarska. I w oryginale to jest po prostu taki podsmażony tościk z białego chleba, a na tym mamy krewetki i kawior. Tutaj mamy inny chleb, to jest żytni chleb z Islandii. Mamy krewetki miejscowe obrane, mamy śmietanę, mamy kawior, mamy koperek, mamy jadalny kwiatuszek. To jest tatar wołowy z siekanego mięsa, wołowina stąd, mówię nie tylko o Szwecji, ale o najbliższej okolicy. No i kombinacja Västerbotten, tak się nazywa ów ser, tak jak prowincja, świetny ser, koperek, a jakże, i majonez z jalapeno, więc można łączyć, można koperek połączyć z jalapeno właśnie. Teraz dania ciepłe, dwa. Arctic char, to jest golec arktyczny, doskonała wielka ryba. Mamy do tego młode ziemniaki, no i mamy emulsję pietruszkową i taki śmietanowy sos, szpinak również. I drugie danie ciepłe, tak, to jest stek z renifera, dwa jego kawałki, dwa rodzaje sosu. Ten ciemny to jest oczywiście redukcja na bazie kości oraz czerwonego wina. Ten jasny to jest sos holenderski. Do tego zapiekane ziemniaki. Napitki. Tutejszy gin, bez toniku. W takiej wytrawnej postaci podany. Gin? Dlaczego ja powiedziałem gin? Dlatego, że to również jest z destylarni, w której robią gin, ale to jest... Oczywiście, to jest sznapsik. To jest sznapsik i podobno najlepiej idzie razem z tym. Moi drodzy, zacznijmy od sprawy najprostszej. Zacznijmy od tego. Ale super, ten śmietanowy sos. To jest majonezo śmietana. Szczypiorek, chrupiący, namaślony chleb. Tost Skagen, bardzo proszę. Kombinacja wydaje się być wyborna. Ten chleb nieco przypomina pumpernikiel, ale czy w smaku również? Te soczyste krewety, ów niezwykle koperkowy, śmietanowy sos. To jest wspaniałe. No to teraz ryba. Arktyczny golec, powiadam wam, to jest coś. Jadłem to kiedyś zarówno w Norwegii, jak i w Szwecji i ta ryba jest olśniewająco dobra. Tutaj również taka jest. Do tego szwedzkie wino. Tak, no oczywiście nie stąd. Z południa Szwecji Solaris. Bardzo tu popularny szczep hybryda, tak jak i u nas. Super wytrawny Solaris. Do mięsa już czerwień z Francji, ponieważ
To jest bardzo mięsne mięso. Jadłem parę razy renifera. On oczywiście taki moczony w kawie na skuterze śnieżnym, suszony. Nie jest być może czymś olśniewająco dobrym, choć w temperaturze minus 30 wszystko smakuje doskonale, pod warunkiem, że jest ciepłe. Natomiast zrobione odpowiednio, rozpływa się w ustach, podbite tym niezwykle esencjonalnym sosem. No i jeszcze jedno małe zaniedbanie, mianowicie tatar. Wspaniała kombinacja. Mięso mięciutkie, ten ser niezwykle ekstraktywny. Tego jalapeno nie ma za dużo, to raczej jest takie tło. No i do tego koperek. No i do tego trochę czerwieni. I konkluzja jakże oczywista. To jest właśnie to, o czym mówiłem idąc tutaj. Miejscowa kuchnia jest dzisiaj wzorem dla wielu szefów na całym świecie. Bo to już nie chodzi o, wiecie, te pianki, fiu-bździu, zmienianie rzeczy stałych w rzeczy płynne, rzeczy ciekłych w rzeczy stałe, o dymki. Chodzi po prostu o konkret, o proste rzeczy, które zrobione tak właśnie smakują absolutnie wybornie. Moi drodzy, jeśli byłby tylko jeden powód dla ludzi zwanych foodies, by przybyć tutaj, by pokonać tę dość sporą odległość, to wizyta w tej restauracji i w kilku innych jest wystarczającym powodem. Renifer, mój Boże. Co na to święty Mikołaj? Boski. Piękna rzeka doprawdy, no ale jak coś wypływa z Laponii, to musi być piękne. Jedzenie też było piękne. Szef się doprawdy popisał. Pora więc na moje, może nie tyle popisy, co wprawki. Zatem idziemy do sklepu, robimy zakupy, a potem jedziemy do naszego wodorowego domku gotować. Postanowiłem odpowiedzieć daniem równie prostym, co efektownym. Daniem szwedzkim, rzecz jasna. Ono po szwedzku nazywa się kall inkokt lax. Gdyby to przetłumaczyć dosłownie, byłaby w tym pewna sprzeczność, ponieważ kall inkokt lax to jest gotowany na zimno łosoś. Zimny, gotowany łosoś. Kall inkokt lax. Nie da się czegoś ugotować w zasadzie na zimno, ale metoda polega na tym, że robi się marynatę, ją się zagotowuje i gotuje jakiś czas, następnie gorącą zalewa surowego łososia i już go nie gotuje, tylko czeka, aż całość ostygnie i ryba się zamarynuje. No więc zacznijmy od marynaty. Tutaj mam 2 litry wody. I teraz muszę tutaj dodać mniej więcej setę, niecałą setę porządnego octu winnego. Nawet to odmierzę, nie jakoś tak bardzo precyzyjnie. Powiedzmy, że szklanka kiedyś miała 250, ćwiartkę, no więc to powinno być ok. Wlewam. Teraz dodaję tutaj trochę cukru. Jesteśmy w Szwecji, więc cukier jest ważny. Teraz mam przyprawy na tym talerzyku. To jest biały pieprz, to jest ziele angielskie, a to są liście laurowe. No i to proszę bardzo, do środeczka. Teraz dokładam do tego cebulę, kawałek pora oraz marchewkę. Teraz dokładam do tego gałązki kopru. Koperek będzie potrzebny do sosu, ale nie te grube łodygi. To odda swój smak właśnie owej marynacie. Więc to tutaj wkładamy. Zniknąłem na chwilę, gdyż nic nie powinno się zmarnować. Teraz to trzeba... Gdzie są duże dziurki? Tutaj. Nie, to jest jedna dziurka. No dobra, będę się bawił.
Teraz to trzeba obficie posolić. I teraz trzeba to umieścić na płycie, obficie na płycie. Gazu tu nie ma, ale jest coś takiego. I to powinno być ok, pod warunkiem, że będę wiedział, jak to obsłużyć. No dobra, chyba się udało. To się musi zagotować i gotować przez jakieś 20 minut. Filet z łososia powinien być ze skórą i właśnie takowy jest. Dlaczego skóra jest ważna? Ano dlatego, że skóra będzie całość trzymać. Bez skóry to by się rozpadło. Im grubszy ten filet, tym lepiej. No taki był. Wybrałem najgrubszy w sklepie i trzeba go podzielić na kawałki. Pociąć i od razu przygotować sobie naczynie, w którym to będzie marynowane. Pamiętając o tym, że wielkość tego naczynia musi być taka, aby to było całkowicie przykryte ową marynatą. No i to zdaje się takowe jest, więc teraz trzeba to ułożyć. Na marynatę czekamy, ale mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia, en passant. To odkładam, myję łapy, za chwilę działamy dalej. Wyrzucam śmieci, posegregowawszy je, wracam do Was. Składniki marynaty oddają już swój smak płynowi. Łosoś czeka, trzeba go jeszcze tutaj czekającego potraktować odrobiną soli, no i zostawić. I teraz zrobimy sos, który będzie służył do jedzenia łososia i jeszcze jednego dodatku ważnego. Sos, który jest rodzajem szwedzkiego majonezu, o tyle nietypowym majonezem, że będzie on ze śmietaną. Ale zacznijmy od klasyki, czyli mamy w środku żółtko. Teraz dodajemy tutaj łyżkę musztardy w stylu diżońskim. Proszę bardzo. Teraz dodajemy tutaj łyżkę octu winnego. I jest. Teraz dodajemy tutaj trochę białego pieprzu. Nie było młynka w sklepie z białym pieprzem, ale widzicie, otwieram paczkę przy Was, więc jest to świeżo zmielony biały pieprz. Biały pieprz jest tutaj chyba bardziej popularny niż czarny. U nas odwrotnie, no ale co kraj to obyczaj. I teraz mam tu olej. Zwykły olej roślinny, rzepakowy, miejscowy. I co najpierw robimy? No to samo, co przy każdym majonezie, czyli wlewamy stopniowo, na tym się ślizga, na tym też się ślizga. Zrobimy sobie nieślizgającą się bazę, czyli podłożymy kawałek ręcznika papierowego. O, teraz lepiej. Wlewamy stopniowo. Czy ja tu dałem sól? Nie. Jeszcze sól. Trochę soli. I teraz wlewamy stopniowo olej. Mieszamy. Proces emulgacji. Najpierw malutko, potem coraz śmielszym strumieniem, aż się zrobi rzecz majonezowa. Zobaczcie, ile zrobiło się majonezu na bazie jednego żółtka. Na razie to jest rzecz całkowicie francuska, ale za chwilę zamienimy ją w rzecz całkowicie szwedzką. Mianowicie teraz, to nie tu, to tu, śmietana lekko ukwaszona w typie crème fraîche. Szwedzi takową mają. Zresztą nazywa się crème fraichen. Crème fraichen się nazywa. Więc mniej więcej 2 łyżki tej śmietany i dużo koperku do środka posiekanego. Powiedzmy, że to była 1 łyżka, a to jest druga. Jeszcze nie mieszam. Teraz koperek. I wszystko ewentualnie można jeszcze doprawić do smaku
pieprzem, można dodać więcej musztardy, ale bardzo ważne jest, żeby w tym było siła świeżo posiekanego koperku. Mieszamy dokładnie i myślę, że można zalewać łososia. Tak. Czyli tak, to trzeba wyłączyć. Ryba lekko osolona. Marynata do środka. Widzicie, jak od razu zmienia kolor. Zero gotowania już. Teraz przykrywamy i czekamy, aż marynata wystygnie. Łosoś jest jedzony na zimno. Kal in cocked laks. Dodatkiem do tego będą ziemniaki gotowane w mundurkach, niebagatelne. Udało mi się kupić mandel potatis, czyli tak zwane migdałowe ziemniaczki. Doskonała rzecz, ugotowane w mundurkach razem z grubymi gałązkami kopru i to wszystko będzie razem, tylko łosoś musi wystygnąć. Efekt finalny na talerzu w kategorii sztuki powiedziałbym, że jest to minimal art. No ale ten łosoś tak zrobiony nie zamienia się w trociny w ustach, przeciągnięta ryba, bezlitośnie maltretowana obróbką termiczną, nie jest dobra, a to było tylko muśnięte gorącem. Zobaczcie, jak to wygląda. Doszło do środka, a nie ma konsystencji trocin. Idealny sposób na przygotowywanie łososia. Do tego ziemniaki, te migdałowe, ale oczywiście można to zrobić z jakimikolwiek dobrymi ziemniakami. I u nas janówki są, w ogóle ziemniaki w mundurkach. I ten sos, szwedzka wersja majonezu, koperkowa. I to wszystko razem, zaczynam od ziemniaków, przypadek, nie sądzę. Boskie. A ryba. Nie czuję się wcale gorszy, jeśli chodzi o konstrukcję tego dania. To prawda, nie ma tu redukcji, nie ma tutaj renifera, ale za to jest coś, z czego i wy możecie skorzystać. Naprawdę bardzo proste i bardzo szwedzkie.